jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o jedzenie. Czy to wszystko, co znamy z 20 roku do nas wróci? Jak chcecie jeść owoce, straszą fruktozą. Straszna fruktoza. Jak masz żyć z rakiem? Ale żeby zmniejszyć częstość występowania raka, nikt nie jest zainteresowany. Ale ponieważ niski poziom witaminy D3, więc będziecie chorować na wszystko. Widać, dobrodzieje myślał o tym, żeby ktoś miał nerwice, psychozy, depresję, próby samobójcze. To co my wtedy mu podamy? Więc trzeba wytworzyć nowych pacjentów. Oni słuchają, bardzo dużo lekarzy słucha. Po to nagrywamy, żeby ludzie sami nieśli sobie pomoc. Poznaj partnera naszego kanału, Slawito. Suplementy diety dla całej rodziny. Link do naszego partnera znajdziesz w opisie pod filmem. Gościem dzisiejszego odcinka jest dr Hubert Czerniak, dyplomowany naturopata. Łączy medycynę akademicką z medycyną komplementarną, holistyczną. Dzięki temu uzyskuje efekty terapeutyczne w chorobach uznawanych dotąd za nieuleczalne. Tworzy filmy na swoich kanałach YouTube. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem w kolejnym odcinku jest Hubert Czerniak. Witaj Grzegorzu, witam Państwa. Zadzwoniła do mnie mama. To było chyba wczoraj. Szybko mi to leci, jestem tu w Warszawie drugi dzień. Tak, to było wczoraj. Mama do mnie dzwoni i mówi: słyszałeś? A ja: co mamo, słyszałem? No w telewizji. No, ona wie, że nie oglądam, ale zapytała. No, dzwoni do syna. Ja już 3 lat nie oglądam. I czy słyszałeś? A ja mówię: a co się zdarzyło? No mówili, że jest lato, że jest znowu więcej zachorowań, że znowu jakieś liczby. Czy to wszystko, co znamy z 20 roku do nas wróci? I mama przerażona przez ten telefon. I chciałem cię zapytać, czy też widzisz, że te media zauważyły znowu, że my już przestaliśmy się obawiać, że sytuacja na wschodzie też już wielu ludziom się po prostu przestała ich straszyć. No i co, wracamy znowu z kolejną planszą, z kolejną... Słuchaj, jak ty to widzisz? Czy te media wykorzystują strach przed naszym zdrowiem? Ktoś płaci tym mediom, żeby nawijały nam makaron na uszy. Nie ma w tym nic z prawdy. Wzrost zachorowań na choroby przeziębieniowe wiosną i jesienią zawsze był, jest i będzie. A jeżeli chodzi o tego wirusa, co było ostatnio, to jak były robione badania, ponad 20 lat, już są badania Glasgow, to wykazały, że od 7 do 15% właśnie są spowodowane przez tego wirusa, który był tak ostatnio gloryfikowany. Czyli były, jest i będzie. Ale co jest ciekawe, że nie było żadnej merytorycznej dyskusji na ten temat. Zobacz, wszystko, emocje, jakieś brednie, dosłownie brednie, inaczej nie można tego nazwać. Natomiast to, co było prawdziwe, było duszone. Zobacz, mam takie badanie Sołczek. Dotykasz 4 punkty, skan głowicą laserową i wiesz, czego brakuje, jakich minerałów, witamin. Wiesz, jakie jest przesunięcie do tkanek, czego brakuje w tkankach. I ten wirus, co ja zauważyłem, charakteryzował się tym, że nasz organizm przesuwał cynk i miedź do komórki. A cynk i miedź to jest przeciwwirusowe lekarstwo. Blokuje polimerazę właśnie tego wirusa. I co jest nam potrzebne? Te leki, o których nam się mówiło, inwermektyna, wireżyt-K, czyli ten amandadyna, to jest nic innego jak jonofory. Co to znaczy? Wyobraź sobie, że to pomieszczenie to jest komórka. Cynk może wejść do tej komórki, walczyć z wirusem tylko tymi drzwiami. A jonofor powoduje, że cynk może wejść ścianą, podłogą, sufitem, wszędzie wchodzi i dusi wirusa. Dlaczego nie mówiliśmy, że cynk należy podawać? Zobacz, już nawet ten, jak to powiedział Trump o tym lekarzu, który gada brednie i jego ekipa, ten, co teraz jest ścigany przez Kongres amerykański, który był twarzą właśnie tych szczytów zachorowań. To nazwisko powinno być wymazane z historii. Jak już przestanie mu płacić, to powiedział, że najlepszą rzeczą na tego wirusa była witamina A, D, magnez, cynk i żelazo. Jak przestali mu płacić za bredzenie bredni,
to powiedział prawdę. Bo to nie jest idiota. Tylko jak mu płacą za... No to dlaczego on ma nie gadać nam bredni w telewizji? I tak cała telewizja wygląda. Jeżeli ludzie byli pod respiratorem, saturacja 50 i my podajemy temu człowiekowi glutation i po paru godzinach go odłączamy od respiratora, a on już wstaje, to dlaczego glutation nie jest podawany jako pierwszy rzut terapii? A jakie były wytyczne Ministerstwa Zdrowia? Paracetamol. A co robi paracetamol? Swoją drogą jest to druga co do przyczyna przedawkowanie paracetamolu, bo ludzie nie wiedzą, że na katar, na to, na tamto i owamto, wszędzie jest tylko ten sam paracetamol, tylko inaczej nazwany produkt. To jest druga co do częstości przyczyna przeszczepów wątroby. Zniszczenie, właśnie. Bo paracetamol niszczy poziom glutationu. Rozumiesz, jaka jest prawda? Trzeba dać glutation. Więc N-acetylcysteinę proszę podać. Dlaczego? Bo glutation składa się z takich 3 jakby elementów. Jednym z nich jest cysteina. Dlaczego tego nie mówiliśmy? Syrop ACC, mukosolwan, mukofluid, czyli te wszystkie z acetylocysteiną rozrzedzające śluz, właśnie to jest wstęp, jeden z 3 składników dla tworzenia glutationu. Gdzie jakakolwiek merytoryczna dyskusja. A dlaczego? Zobacz, następna rzecz. Ten gość powiedział, że witamina D jest ważna. Naturalnie, że jest ważna. Do niedawna poziom oficjalny w laboratoriach normy witaminy D3, słuchajcie Państwo, to był od 30 do 70. 100 mówili, że toksyczne. Najnowsze dane. 4,8 do 40 jest teraz norma. Czyli wszyscy macie w normie. Ale ponieważ niski poziom witaminy D3, więc będziecie chorować na wszystko. Poniżej 30 chorujesz na wszystko. Wszystko się do ciebie przyklei. Jakakolwiek się przypamięta bakteria, wirus, to zaraz będziesz na to chorował. Ja do niedawna jeszcze mówiłem, że poziom dla zdrowego człowieka powinien być między 100 a 200. Mea culpa, myliłem się. Powinien być powyżej 200. I dopiero człowiek zaczyna naprawdę nieźle funkcjonować. Między 100 a 200 to jest tak, że no funkcjonujesz. Ja mam 400. Dzieci ze spektrum ASD, czyli autystyczne, wszystko co neurologiczne uszkodzenie, powinny mieć powyżej 600 nanogramów na mililitr, mówimy. Bo tam za granicami, na przykład w Wielkiej Brytanii, jest nanomole na litr. To trzeba to pomnożyć. Tamto, co jest w nanomolach na litr, trzeba pomnożyć razy 0,4. Czyli mniej więcej o połowę trzeba ściąć. To jest wtedy nanogramy na mililitr. To dlaczego się mówi, że powyżej 100 to jest toksyczny poziom? Tak. No, mówiliśmy, kto stoi za normami. A jak stworzono normy dla cholesterolu? Pewni goście się dogadali i pani doktor, taka bardzo uczciwa, słyszała to, powiedziała to otwarcie, ale ci goście musieli dać taką normę, jak było, jak ona mówi, słyszała, ponieważ nie dostaliby grantów na pracę. Więc musieli obniżyć tą normę do tych 180, 190. Znaczy 180, 190 jest tam granica. Ale ona będzie obniżana cały czas. Bo wtedy nagle w jedną noc po tej konferencji naukowej przybyło kilka milionów ludzi, którym trzeba wypisać statynę. Na tym to polega. Czyli biznes ponad zdrowie. A witamina D3 to nie tylko krzywica. Słuchaj, my podawaliśmy dzieciom 2000 jednostek. To, co teraz dorosłemu się daje, a mówi się, że dziecku powinniśmy dawać 400 jednostek. Myśmy dawali 200 i to było mało. Przepraszam, 2000 i to było mało. Bo w 3., w 4. i w 5. miesiącu jednorazowo podawało się dodatkowo 300 000. 3. miesiąc, czyli to dziecko ma w granicach 5 kilo. Czyli te dzieci poniżej 10 kg dostawały 300 000 jednostek, rozumiecie? Czyli średnio 10 000 dziennie. Jakby się przedzielić to na 30 miesięcy. Tak. 30 dni. To o czym mówimy przy współczesnych normach? Włączamy myślenie. Jeden temat, żeby nam nie uciekł, a propos debaty.
której nie było i mówiono wtedy, że jest za wcześnie, żebyśmy tą debatę zrobili. Okej, jest za wcześnie. Dzisiaj mamy 4,5 roku od startu, od marca 2020. W 19 prawie się zaczęło. Tak, w 19 się zaczęło, więc te 4,5 roku mija. Czy dziś jest dalej za późno? Uważam, że nie, że można by... Najwyższy czas, skoro już pewne decyzje zostały podjęte. Jak myślisz, kto w takiej debacie powinien wystąpić? Wiem, że Jan Pośpieszalski zrobił program w TVP. Aż dziwne, że ten program się pojawił. Pamiętam, że to była jakaś... Zniknął i Jan Pośpieszalski zniknął z telewizji i musiał sobie radzić inaczej. No i programu nie ma. Kto powinien wystąpić w takiej debacie? Bo wielu Polaków mówi, Grzegorz, ja nie wiem, gdzie jest prawda. Nie mam takiej wiedzy, nie ma tego, trzeba to szukać, ja się zajmuję czym innym. Musiałbym wiele źródeł przekopać, żeby faktycznie sobie wyrobić swoje zdanie. Kto powinien siąść po 2 stronach albo po 3 stronach i taką dyskusję przeprowadzić? Był kiedyś program, chyba TVP3. Czy to nie była albo spotkania nocą, telewizja, coś takiego. I miałem też iść na to, ale powiedziałem, że pójdę następnym razem. Została zaproszona Justyna Socha i właśnie Ryszard Grzebek. Mówili o pewnych procedurach medycznych. Bardzo logicznym mówili. I słuchaj, program nagle zniknął i nie znajdziesz go w historii TVP3. Był to o pewnych procedurach medycznych związanych z podawaniem dzieciom aluminium, które jest adiuwantem i które napędza wszystkie procesy zapalne. Jak wejdzie do mózgu, tak nie chce wyjść, bo jak się stworzy już później bariera i ta krew mózg, to już nie chce wyjść. Thiomersal, czyli rtęć, metylortęć, etylortęć. W tych procedurach jest alkohol benzylowy, który się podaje dzieciom bezpośrednio do organizmu z pominięciem skóry. A w Japonii jest zabroniony w kosmetykach. We Francji w kosmetykach do 3. czy 4. miesiąca życia, jako że jest toksyczny. W tych procedurach znajduje się formaldehyd, neurotoksyna pierwszej grupy. Polisorbat 80, który izraelscy naukowcy stwierdzili, że wywołuje uszkodzenie bakterii szczepów Escherichia coli i przyczynia się do powstania colitis ulcerosa, dziejącego zapalenia jelit. W tych procedurach medycznych podaje się wirusy onkogenne, jak na przykład SV40, jak były przesłuchania Salka i jego ekipy. No, Salk robił pewną procedurę medyczną. Jak się okazało, że tam jest co trzecie SV40, to Amerykanie zabronili podawania to amerykańskim dzieciom i pomoc humanitarna poszła do bloku wschodniego. Można powiedzieć, socjalistycznym dzieciom wstrzykiwano te procedury Salka. Tam są materiał genetyczny rozkawałkowanych płodów ludzkich. Te wszystkie 2 od 80 lat. Po wprowadzeniu tej 2, czyli na hodowanej, na rozkawałkowanych płodach ludzkich, nagle były takie strajki rodziców w Stanach, że powołano sąd, nie będziemy używali nazwy, który musiał, kilka miliardów dolarów musiały koncerny wypłacić za uszkodzenia dzieci neurologiczne właśnie przez te procedury medyczne. Więc jeżeli my o tym nie mówimy, to wybacz, ale o tym powinniśmy powiedzieć. Jest bardzo fajna rzecz. W Niemczech na temat tych procedur medycznych rodzic musi rozmawiać z lekarzem w 4. roku życia. Bowiem ta bariera krew-mózg dojrzewa w pełni w 4. roku życia. A jeżeli my w tej chwili, ja dostawałem te procedury dopiero po 6. miesiącu i wszystkich było 20. Wszystkich. Między jedną a drugą procedurą było 6 tygodni odstępu. Dziecko musiało być zdrowe, bez wysypki, bez wywiadu, że ktoś w rodzinie choruje, bierze antybiotyki, jest na zwolnieniu, bo musiało być zdrowe. W tej chwili jest tylko jedno przeciwwskazanie do tej procedury. Śmierć dziecka. Możesz mieć wysypkę, stropy, mieć gorączkę, nieważne. W tej chwili do 5, do 6 miesiąca życia dziecko dostaje 17 tych procedur medycznych. Dziwisz się, że jest nagle taki gigantyczny wzrost cukrzyc typu 1, wszelkich atopowych zapaleń skóry.
Co któreś dziecko musi mieć perforowaną błonę bębenkową, bo jest ciągłe zapalenie błon śluzowych, zatkanie trąbki Eustachiusza, takie ciśnienie w uchu, że dzieci wyją z bólu i trzeba perforować i drenować. Kiedyś tego nie było. No ale kiedyś nie było tylu tych procedur medycznych. Ile glejaków jest u dzieci? A robiono doświadczenia, olbrzymie badanie kohortowe, czyli wielka populacja, fińskie, i podawano pewnej grupie dzieci tylko tyle, co myśmy podawali. 2000 jednostek witaminy D3, a druga nie dostawała, bo nie potrzeba. Różnica zapadalności na cukrzycę typu pierwszego, bo to od urodzenia do 10 roku życia podawano te 2000, tylko 2000. 88%. Czyli już nie 100, a tylko 12 dzieci będzie musiało do końca życia brać insulinę. Co z tym badaniem? Czy ja słyszę w mediach głównego nurtu, że się trąbi, dajmy dzieciom co najmniej 2000 jednostek, a tutaj mówią 400 jednostek. O czym my mówimy? Gdzie włączono myślenie? Tak, żeśmy rozmawiali wcześniej. Skończyła się ilość, już jest tylu ludzi, co biorą te lekarstwa, już nie ma kogo dać, więc trzeba wytworzyć nowych pacjentów. Więc obniżmy poziom witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, ADEK. Mówiliśmy, że jest ich 10 razy mniej w żywności. Bez suplementacji nie ma możliwości być zdrowym. Bo nie, słuchaj, jak ja jadłem schabowego jako dziecko, to teraz dziecko musiałoby zjeść 10 schabowych. Nie dasz rady, bo dziecko byłoby takie. Jedz do Chicago, to zobaczysz, jak tam ludzie wyglądają. Tam nie ma normalnego, tam wszystko o takie. Więc jeżeli nie będziemy suplementować dzieci, te dzieci nie będą zdrowe. Ciekawa rzecz. Zestaw witamin B1, 2, 3 do 12. 15, 17, jest jeszcze więcej tego. Zrobiono badania na szczurach. Dawano, jedne były głodzone, nie miały jedzenia, drugie dostawały jedzenie normalne, pełnowartościowe. Te głodzone biegały. Dlaczego? Pobudzone, bo szukają jedzenia. No więc zrobiono inną grupę. Drugie. Dajemy jedzenie pełnowartościowe, a drugiej nie dajemy witamin z grupy B. Te, które nie dostawały witamin z grupy B, ale miały kalorii tyle, czyli węglowodany i tym podobne, biegały jak głodne. Jak te z poprzedniego doświadczenia, jak głodne. Podanie witamin z grupy B powoduje, że mózg mówi, jestem syty, bezpieczny. Nie muszę biegać. Nie są pobudzone. Jak chcemy odchudzić populację bez witamin z grupy B? Poza tym kolejna rzecz. Chromu. To ja stwierdziłem wielokrotnie. Brak chromu w badaniach Sołczek, bo to nie w żyle, w tkankach. Brak chromu to jest ssanie na węglowodany. Nie przejdziesz obok czekolady, ciasteczka, batonika. Ty musisz. Zobacz, że tu nas się nie uczy na studiach. O witaminie K2 też się nie mówi. A w telewizji reklamują K2, MK7. Co to za witamina? Jak mówią tylko K1. Już nawet prace naukowe o K3 są. K3 jest syntetyczna. Ten rdzeń jest taki sam, ale w K3 nie ma łańcucha. K1, K2 ma łańcuch. Tylko K1 nie ma mieliśmy nie mówić o tych naukowych rzeczach. W każdym razie witamina K2 to jest ta witamina, która zabiera wapń tam, gdzie nie powinien być. Bo są takie substancje, które dzięki witaminie A i D3 są tworzone. Katelicydyna i białko dla macierzy. Ale one są w pełni wartościowe, jak są dzięki witaminie K2 uaktywnione. Karboksylacja uaktywnienie. I wtedy wapń, który wchłaniamy z jelit, jest wsadzany do zębów i do kości. Mało. Jeżeli wapń siedzi w tętnicy zmiażdżycowanej, siedzi w zastawce, o której mówiliśmy wcześniej, przy RZT, przy chorobie reumatycznej, tej twardej, zwapniałej, zabiera stamtąd wapń. Dlatego ta zastawka staje się znowu elastyczna i wiotka. I do kości, i do zębów. A nadmiar wysiusiać. Ale co zrobić, żeby obok tej czekolady przejść? Mówiłeś o... To chrom. To chrom. Chrom. I nie siecie. Mało. Trzeba jeść tłuszcze. Organizm jedzący tłuszcze nie ma ochoty na węglowodany. To jest fakt, jest to bardzo łatwe, jest to przyjemne, bo na płaty czołowe działa tak jak narkotyk.
Glukoza działa jak narkotyk. Były takie leki, są takie Prozac. Prozac ma takie samo działanie, jak zjedzenie czekolady. Ale Prozac cię uzależnia. Prozac jest na recipę. Za Prozac płacisz 100 zł. No więc dla kogo to jest? Dla pacjenta czy dla koncernu produkującego? A zamiast jedzenia węglowodanów jedzmy tłuszcze. Co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o jedzenie? Jeżeli już jecie, nasi słuchacze, coś słodkiego. Raz, nie może być to ciasteczko państwowej produkcji. Dlaczego? Bo tam się dodaje syrop glukozowo-fruktozowy. Jest dużo słodszy, ale on nie powoduje produkcji leptyny. A leptyna to jest coś, co wpływa na to, że organizm odbiera to, jestem nasycony, jestem zadowolony, nie muszę już jeść. A jak nie ma leptyny, to ty ciągle wyciągasz rękę po następne ciasteczko. Już idź do babci i zjedz to z zwykłym cukrem. Ale najlepiej, jakby babcia słodziła pierniczek miodem, bo tam jest sama glukoza. Miód to glukoza. Oprócz tego jest to zdrowe, bo miód zawsze był zdrowy. Miód na serce się brało. I to daje uczucie sytości. Więc ty nie wyciągasz rączki po następne. Więc już nie ciągniesz. Musimy wiedzieć, jak już jemy węglowodany, jakie. Nie bójcie się owoców. Jak chcecie jeść owoce, straszą fruktozą. Straszna fruktoza. Ale z owoców to ty zjesz 8 gram dziennie, a z ciasteczek 150 gram. I to jest niebezpieczne. I ja na przykład, będąc studentem, koleżanka mi robi USG, myśmy jeszcze tego nie wiedzieli. Hubert, ty masz stłuszczenie wątroby, ty jesteś alkoholikiem. A wiesz, że jak wszyscy by pili tyle, co ja, to Polmos by zbankrutował. Bo może pół butelki na rok przy wszystkich toastach. W drinkach naturalnie. Myśmy nie wiedzieli, co jest grane. Ale ja nie wyobrażałem sobie dnia bez czekolady z orzechami, bez ciasteczek, pierniczków i tym podobne. Syrop glukozowo-fruktozowy i fruktoza, ta właśnie z tych państwowych produktów powoduje niealkoholowe stłuszczenie wątroby. To jest właśnie problem. Już wiemy? To dlaczego nie uczymy tego dzieci? No to a propos świadomości, bo tej wiedzy jest tak dużo. Chciałbym dopytać cię, jak ty byś to ocenił, jeśli mamy wykres i kiedyś tej wiedzy było bardzo mało. Jest bardzo dużo. A teraz mamy bardzo dużo wiedzy i bardzo dużo. Mówisz o dzieciakach, które się rodzą z ogromną ilością chorób. Dzieciakach, które są wywołane procedurami medycznymi. Z obserwacji mogę powiedzieć, 95% co najmniej chorób przewlekłych dzieci jest wywołanych przez procedury medyczne. A jak chcesz rozmawiać o tym, izby lekarskie zaraz ścigają lekarzy. Dlatego ja w sierpniu ubiegłego roku, czyli już prawie rok, złożyłem wniosek o wykreślenie mnie z listy lekarzy. Ja nie chcę mieć, proszę skreślić mój numer, ja nie chcę być lekarzem izb lekarskich. Jakoś się nie mogę doczekać. Nie chcą cię wykreślić. Profesor Wdrychowski też ma ten problem. Spalił. No spalił, ale oni mu odesłali. Odesłali mu. No. Nie chcą. Rozumiesz? Go wykreślić. Jest masa lekarzy, którzy poszerzają. Myśmy składali przysięgę Hipokratesa, że jeżeli nie możemy sobie poradzić medycyną klasyczną, mamy wykorzystać każdą wiedzę, którą zdobędziemy. Chińska medycyna, ajurweda, ziołolecznictwo. Wszystko masz do wyboru. Bo pacjent już jest praktycznie w kierunku teraz nie wolno. Teraz możesz wykorzystać pod warunkiem, że klepnie to minister zdrowia. A minister zdrowia klepnie, jak mu ktoś tam... Nie będę mówił o rzeczach, które wiem. Jesteś gotów spotkać się z nami na żywo? Wielka październikowa konferencja Agent Specjalny i Przyjaciele to wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Wiedza z zakresu zdrowia, gospodarki i finansów prosto od najlepszych ekspertów. Będzie konkret, będzie merytoryka, a przy tym okazja do poznania świetnych ludzi. Chcesz więcej? Wybierz bilet EDU, jeśli stawiasz na intensywny program, praktyczne warsztaty i rozwój w każdej dziedzinie. Bilet premium to coś dla Ciebie, jeśli marzy Ci się kolacja z prelegentami i jeszcze większa dawka inspiracji. A może wolisz klasyczny bilet standard, solidne wykłady i wieczorne afterparty, które na pewno na długo zapamiętasz. Nie odkładaj na później, kup bilet już teraz i przeżyj to na własnej skórze. Będzie moc, będzie wiedza, będzie networking, jakiego jeszcze nie widziałeś. Do zobaczenia.
Kto do ciebie pisze anonimowo? Bo wiadomo, że piszą do ciebie rodzice, dzieci, ludzie, którzy sami korzystają z tej wiedzy dla ciebie. Wielu lekarzy pisze do mnie. Anonimowo pewnie. Nie, nawet mówią, że mam rację, żebym się nie poddawał. Ja się nie poddaję. Oni słuchają, bardzo dużo lekarzy słucha. I zobacz, bardzo mnie cieszy, że jak jakiś pacjent od lekarza przychodzi po pomoc naturalną do mnie i wyleczamy, nie wyleczamy, przywracamy równowagę homeostatu, to niektórzy lekarze sobie spisują, co stosowali pacjenci. A pamiętam jakaś wielka pani profesor z Warszawy, moja wtedy jeszcze byłem lekarzem, Hashimoto. I przyszła moja pacjentka do niej i pokazuje, że się jest wyleczone. Wszystkie ATPO, ATG w normie, TSH, FT3, FT4 w normie. Pokazuje jej, to ona ją wyrzuciła. Ona miała być nieuleczalna. Do końca życia miała brać Euthyrox. Ona nie tyka tego. Zobacz, ja w tej chwili biorę 40 kropli 5% płynu Lugola dziennie. Ale trzeba brać 5 dni w tygodniu, 2 dni na przeczyszczenie. Wiadomo, jak bierzemy Lugol, czyli jod, trzeba brać sól, dużo soli, nie bać się soli. Ale to musi być prawdziwa sól, nie ta ważona. Nie kupujcie tej kilogramowej, bo ona ma co? Jest to jodowanie tak zwane. To jest mało. 2. Przeciwzbrylacze, a więc związki aluminium. To jest w tych małych opakowaniach. Trzeba kupować duże opakowania. Nawet jak masz zbryloną, to sobie weź moździerz. Nawet ta szara, co miałeś w Biedronce, do weków, do konserwa, do tych kiszonek wszelkich, też jest dobra. Bo jest wielominerałowa. Czy to nasza kłodawska będzie pomarańczowa czy szara, to jest ta sama epoka geologiczna. To jest tylko optyczna, aktywność optyczna, izomery. Nieważne. Czy to jest celtycka, czy himalajska, ta sama epoka geologiczna. Ale tak naprawdę himalajska, jeżeli nie kosztuje około 300 zł za kilogram, to nie jest himalajska. Bo wyobraź sobie, że w Himalajach ręcznie mają wydobyć, przewieźć do Europy i sprzedać. W Wielkiej Brytanii mniej więcej tyle kosztuje taka sól. Więc się nie boimy soli. Jeżeli stosujemy dietę niskowęglowodanową, wysokotłuszczową, minerały, witaminy, 3 miesiące każde nadciśnienie jest wyleczone. Dlaczego? Bo mniej więcej tyle trwa przebudowa. Wiesz, my nie jesteśmy stworzeni raz do końca życia. I różne tkanki, im bardziej aktywne metabolicznie, jak na przykład enterocyty, czyli śluzówka wyścielająca jelita, to tylko kilka dni jest żywotność, bo to szybko, czy naskórek, bardzo szybko, tydzień, 2. Ale tkanka łączna, mięśni, stawów, tkanka tętnic, to jest około 3 miesięcy. Kości kilka lat. Mózg to samo. Ale tkanka nerwowa nie jest wymieniana tak po kolei. Zawsze wymienia organizm to, co jest uszkodzone. W pierwszej kolejności. Ale tu już musimy mieć tłuszcze te wielonienasycone. Super jest olej z kryla. Świetnie się wchłania. Jest problem ze zdobyciem go. Tłuszcz rybi. Zobacz. Kupujemy tłuszcz rekina ze względu na to, że tam jest skwalen. W procedurach medycznych przeciw grypie tam jest skwalen. W niektórych partiach. A jeśli chodzi o tą grypową procedurę, to słuchaj, na 200 wirusów grypy, tam na wschodzie wyszukują 3. 3 na 200 to jest prawdopodobieństwo trawienia jest mniejsze jak w totolotka. I my to przyjmujemy bez mrugnięcia okiem. Ale jeżeli ktoś się już 5-krotnie właśnie tą procedurą strzelił, to ilość Alzheimera rośnie 4-krotnie. Badania to wykazały. Naturalnie niezależne badania. Tak. Jeżeli jakiekolwiek badania chcesz analizować, to musisz zwrócić uwagę, kto za nie płacił. Bo jeżeli na przykład badania na pewne słodziki, które są aspartam, były robione. Wszystkie opłacane przez koncerny, że neutralny jest aspartam. Ale wszystkie niezależne wykazały jego toksyczność od mniejszej do większej, szczególnie tworzenie glejaków, nowotwory. Aspartam wnika do tkanki, bo to jest neurotransmiter. A gdzie go jest najwięcej? Jeżeli ma, to jest słodzik.
bardzo słodki. Ale Kilogram jego to tyle, co wagon cukru. Ale rozumiesz? w gumach, tak? Chyba też A we wszystkim możesz bardzo mieć. dużo jest tego. Tylko kupować, zobacz, była praca, miała być, bo naukowcy niezależni napisali wniosek do Kongresu Amerykańskiego. Więc ekipa, ludzie od Coca-Coli i ludzie niezależni. To ci od Coca-Coli tak to bojkotowali, że przez rok nie byli w stanie stworzyć projektu badania. I to upadło. Więc w tej chwili nie ma oficjalnie zakazu, że to jest trucizna, ale każdy sportowiec, kulturysta szuka, żeby było aspartam free. Tak samo jak na zachodzie dezodoranty, aluminium free. Bo była taka pani, jest pani, ginekolog, onkolog, Philippa Darbre, która wykazała, że rak piersi jest wywoływany przez aluminium. Najwięcej raków piersi jest w górnym zewnętrznym kwadrancie. Psst. Wykazała pod mikroskopem, że dodanie aluminium do preparatu gruczołu piersiowego powoduje tworzenie się z tego preparatu komórki nowotworowej, raka piersi. Poszła z tym do tych wszystkich z tą kokardką taką różową. Czy ktoś się interesował? Oni są zainteresowani, jak ci pomóc, jakie podkłady ci dać, opatrunki, jak do psychologa pójść, jak masz żyć z rakiem. Ale żeby zmniejszyć częstość występowania raka, nikt nie jest zainteresowany. Październik miesiącem walki z rakiem. Nie. Październik miesiącem mammografii. Rozumiesz? Czyli badania. Jak na studiach student się uczy, to jak wygląda profilaktyka raka piersi? Co to jest profilaktyka według starych lekarzy? Wszelkie działania, które doprowadzą do spadku zachorowań. A w tej chwili student jest uczony, że profilaktyka raka piersi to mammografia, chemioterapia, radioterapia. To jest wczesne wykrywanie i leczenie, a nie profilaktyka. Profilaktyka to trzeba dać witaminy, takie, które rozpuszczają się w tłuszczach. Co to jest pierś? Głównie tłuszcz. Więc tam się osadza wszelkie metale ciężkie, tam się osadza aluminium. A witaminy Adek? Nie. No po co? A witaminy z grupy B? A witamina C? Czytałem pracę z ubiegłego roku jakiegoś białoruskiego profesora. Witamina C w momencie, kiedy coś się dzieje złego, jakieś zatoksycznienie i tym podobne, powoduje odblokowanie ponad 1800 genów. Ponad 1800 genów jest odblokowywanych w poszukiwaniu nowej drogi metabolicznej, która nam pomoże uniknąć toksyczności substancji, która jest w środowisku. A co się mówi o witaminie C? 1 gram dziennie. No przecież widzisz, 1000 miligramów, nie gram. 1000 miligramów. To z mojego podwórka ci powiem, że jak miałem gorączkę, bardzo dużą, około 40, no bo była tam pewne badanie, działanie dentystyczne, które mnie szarpało przez godzinę. Jak mnie zaczęło telepać o 21, czubatą łyżeczkę witaminy C. Czubatą. Askorbinian z kwasem askorbinowym 50-50 i flawonoidy, żeby jeszcze lepiej działało. Czubata 6 gram co 40 minut. Do godziny 6 rano wchłonąłem 60 gramów witaminy C. Rozumiesz? Łykam łyżeczkę i puszcza mi gorączka i zasypiam. I znowu mnie zaczyna telepać. To ja znowu łyżeczkę i popijam wodą. Żadnej biegunki nie było. Normalnie, jak jesteś zdrowy, to góra 2 łyżeczki, czyli 10 gram, mniej więcej taka jest norma, jak się słabo odżywiasz. Jak się dobrze odżywiasz, to jeszcze dostajesz trochę z żywności, z owoców, z warzyw, to 1 łyżeczka, 5 gram wystarcza człowiekowi zdrowemu. Natomiast miałem gorączkę i doustnie przyjąłem 60 gram. Ludzie, 60 gram, wyobrażacie sobie? Przecież ja bym nie zdążył do ubikacji, bo by się z człowieka zdrowego wylało. Wylewa się, bo to jest osmotyczne. Jeżeli ktoś mówi, że ma zaparcia, to jak macie witaminę C pod ręką, to znaczy, że nie umiecie wykorzystać tego, co wam daje matka natura. Witamina C wchłania się tyle, ile trzeba, a później zostaje w jelitach i osmotycznie ściąga wodę. Jak ktoś ma zaparcia, czy dzieci mają zaparcia, te dzieci ze spektrum ASD, czy inni, starsi, to nie bisakodyl, ksenna i tym podobne, które pobudzają
perystaltykę, bo to zniszczy zwoje Auerbacha, a później tylko lewatywa ci zostaje. Witamina C i związki magnezu. Sól ojca Bono. To jest właśnie związek, najstarszy środek przeczyszczający, jaki jest. Myśmy się go o tym uczyli. Pisaliśmy misce fiat pulvis na farmakologii. Jak się robiło? Ale po co robić? Robione były tanie jak barszcz. Już masz gotowca. Za 10, 20, 50, 100 złotych. Mhm. Wspominałeś dzisiaj Wiesz, ile kosztuje węgiel w tych tabletkach? Parę złotych. Tak, ale jak przeliczysz na pół kilo, to jest mniej więcej 500 złotych za takie opakowanie, które jest u nas. Nie pamiętam, ile to kosztuje, ale masz pełne opakowanie i takie opakowanie powinno kosztować 500 złotych. U nas. Jakbyśmy dawali taką cenę, jak w tym masz w kapsułkach. Ale to jest bez kapsułek. Taki węgiel był kiedyś za Edzia Gierka w aptekach. Tanie jak barszcz. Brało się 3, 4, 5 razy dziennie po 5 tabletek. Przy zatruciach i tym podobnych biegunkach. Działało. Działało. Działa dalej. Tylko ludzie, którzy są myślący. Dobrze, że nagrywamy. I znowu wraca cogito ergo sum, prawda? Myślę, więc jestem. Powiedz mi, Hubert, co ty robisz? Bo dzisiaj... Dobrze, że to się dzieje. Jedna rzecz, o której nie powiedziałem. Myślę, że nie jedna, Tak, ale o witaminie B12. Ale daję ci mówić dzisiaj. Witamina B12. Wyobraź sobie, jak nasi dobrodzieje zmieniają normy. Jeszcze do niedawna, jeszcze rok temu, normy były, powiedzmy, takie jak parę lat temu, że człowiek powinien mieć poziom witaminy B12 we krwi od 300 do 1200 pikogramów na mililitr. 300-1200. Od roku widzę zmniejszanie, a w tej chwili widziałem nawet normy nie 300-1200, ale żebyśmy byli dokładni. Poniżej 600 występowały nerwice, psychozy, depresje, próby samobójcze. Poniżej 600. W tej chwili normy 170 do 600. Widać, dobrodzieje myślał o tym, żeby ktoś miał nerwice, psychozy, depresje, próby samobójcze. To co my wtedy mu podamy? Psychotropy. I jest znowu legalne uzależnianie ludzi od... Myślę sobie, jakim trzeba być człowiekiem, żeby to tak planować. Bo pieniądze to jedno. Bo mówisz psychopaci, wynaturzeni. Ja wiem, jak to nazwać. Człowiek, który się cieszy z tego, że okalecza innych ludzi. Jak ich nazwiesz? Za podobne działania, pamiętasz, w Norymberdze był jeden wyrok. A oni tylko wykonywali rozkazy. Tak się tłumaczyli. A co powiedzieć o tych, co wykonywali rozkazy te 2 lata temu? Tylko wykonywali, prześladowali i prześladują do dziś procedurami. A nikt nie podejmuje dyskusji. A ja, na początku mi zabrano, kiedyś zawieszono na 2 lata prawo wykonywania zawodu. Nie powiedziałem nigdy nic, żeby czegoś nie robić tych procedur. Ja chciałem tylko analizować kalendarz podawania tych procedur. Chciałem, żeby pierwsze było tak jak za mojej młodości po 6. miesiącu życia. Dlaczego? Bo wtedy już to dziecko będzie się działo, już będzie coś gaworzyło i wtedy zobaczysz, jak lawinowo dzieci przestają mówić, przestają siadać, zaczynają być wiotkospastyczne. Ja chciałem tylko przesunąć kalendarz procedur. Nic więcej nie chciałem. Nie mówiłem, że coś jest złe. Dobre. Widzisz, te procedury są bardzo dobre, niektóre. Wszystko zależy od szczegółów. Wymieniłem w poprzednim odcinku, jakie to trucizny są w tych procedurach. A pamiętasz Rudolf Weigl, polski profesor z Lwowa, stworzył procedurę przeciwko durowi. Jego żona była jedną z pierwszych żywicielek. To znaczy takie pudełko, z jednej strony dziurki, wszy przy udzie. One gryzły, te kobiety miały takie krążki, te wszy się mnożyły, rozwijały. Z wątrób wszy ekstrahowano substancje, przygotowano szczepionkę przeciwko durowi. Rudolf Weigl był nominowany do Nagrody Nobla 2-krotnie. Za pierwszym razem w 1943 Niemcy się nie zgodzili, bo nie chciał Volkslisty podpisać, mimo że go straszyli, że zrobią z nim
Tak jak zrobili z 30 rodzinami 30 profesorów z Lwowa. Rozstrzelali ich tam. Ale to był taki autorytet, że Niemcy się bali jak ognia duru. Rozumiesz? Jak gdzieś pisało dur, to obchodzili pół kilometra, kilometr od tego domu. Dzięki tej szczepionce setki tysięcy ludzi w tych koloniach na Dalekim Wschodzie, czy to belgijskie albo holenderskie, nie pamiętam, uratowano życie. Ale to była procedura medyczna, którą wyprodukowano zgodnie ze sztuką. Tak samo jak w czasie wojny o wolność Stanów Zjednoczonych był taki obóz Walliford, 1800 coś. I tam wybuchła ospa. George Washington był dowódcą tej armii. I podpatrzyli, co robią szamani indyjscy. Brali strup od kogoś, gdzie sączyło ropą, zdrowemu człowiekowi nakładali na skórę i lekko skaryfikowali, czyli na skórek, nie w głąb, tylko na skórek. I słuchaj, z prawie 60% śmiertelności ospy spadło do kilku procent. To jest prawidłowa procedura medyczna, podana drogą naturalną. Zobacz, w jednym odcinku mówiłem o mikrobiomie. Długi, prawie godzinny odcinek. Pokazałem, że są pewne leukocyty, które siedzą w jelitach i tylko mackę mają do światła jelita. Ich nie znajdziesz we krwi, bo one siedzą tylko tam i później stymulują przez komórki dendrytyczne, drzewiaste, pokazują innym leukocytom. I one produkują przeciwciała. Jeżeli ty wszystko zjadasz, wiesz, co jest najlepszą procedurą medyczną przeciwko ptasiej grypie? Jeść jajko od kury, która biegała po dworze. Ona ma kontakt z tymi wirusami i ty się kogel-mogel z tych jajek. To jest najlepsza procedura. A jeżeli ktoś pracuje z końmi, kurz, bo koń w jelitach ma laseczkę tężca. To wszystko, te główienko, fruwa, prawda, wyschło, połykasz i to idzie. W jelitach najpierw w żołądku jest zakwaszenie, a więc uśmiercenie. Później rozkawałkowanie i te komórki, te leukocyty wysysają i przejmują informację antygenową. Masz idealną szczepionkę przeciwko tężcowi. Pracownicy przy koniach nigdy nie zachorują na tężce. Choćby nie wiem, jaką ranę mieli szarpaną. Mnóstwo wiedzy dzisiaj. Ostatnie pytanie. Niestety ostatnie pytanie. Tak, ostatnie. No, musimy kiedyś je zadać, jeśli chodzi o dzisiejsze nagrania. Jakie ty masz nawyki w swoim zdrowiu? Tak to zadam, żebyś to zrozumiał dobrze, żebyście wy to zrozumieli. Jakie ty masz swoje nawyki w swoim życiu codziennym, żebyś nigdy nie był swoim pacjentem i żebyś dożył 120 lat, bo to przecież jest możliwe. I dzisiaj uważajcie, wy to też widzicie, że idzie moda na anti-aging, tak, że po prostu suplementy, tak, że mamy po prostu żyć wiecznie, niektórzy mówią, ale 120 lat. A ilu? Ja chcę do 100 jeszcze grać z kolegami w plażówkę. No i właśnie, bo tu bardziej chodzi o to, żebyś miał 100 lat, ale był sprawny, a nie leżał przez 10 lat w łóżku i żeby czekano na śmierć. Więc co ty robisz? Słuchaj, daj mi pół godziny. Rzuciłem jako ostatnie pytanie, słuchaj, ale oczywiście... Poziom witaminy D3 mam 400. Na pewno powyżej 200. Witaminę D3 dając musisz mieć podane co najmniej 50-100% więcej. Czyli jak biorę sobie 100, 200, najmniej 50 tysięcy jednostek dziennie, wypiję. To drugie tyle witaminy A albo 50% więcej. W ADEK-u. Koktajl witaminowy, wiadomo, mogą zajrzeć na moją stronę, wiedzą co jak. Witaminy C się nie boję. Co jakiś czas biorę sobie w żyłę taki koktajl, że na pół litra soli biorę DMSO. Popijam DMSO, jak przeforsuję się na boisku. Słuchaj, ja parę lat temu myślałem już o lasce. W tej chwili już chodzę płynnie. Jeszcze nie jest to tak, jakbym chciał, bo jeszcze nie biegam, nie skaczę tak, znowu nie atakuję, ale ja już chodzę po boisku, ja biegam znowu po boisku. Ale mówisz na boisku jaki sport? Plażówka. Plażówka. Albo w halową siatkówkę. Bo siarka jest niezbędna, ale siarka pod wszelkimi postaciami. Tauryna, N-acetylocysteina, DMSO,
Żółtka, cebula, czosnek. Jest odcinek o siarce u mnie. Nie będę prawie pół godziny. To jest taki sam antyoksydant jak witamina C. Bardzo potrzebny. O witaminie C nagrałem odcinek prawie godzinny, ale jeszcze go nie puściłem, no bo to jest taki dość mocny. Dieta. Ja węgli prawie nie jem. Raz w tygodniu, raz to księdzu wolno. Ale tak to przede wszystkim tłusto. Jadą do pracy, kupuję sobie w takim małym sklepiku małego producenta podgardle albo boczek. Zanim dojadę, te 10 grubszych plasterków sobie zjem. Kawa, ale nie ma cukru. Bez mleka. Bez mleka. No, mleko czasem sobie oat milk, zrobię owsiane mleczko, jakieś prawdziwe mleczko. Gotujemy, wiesz, takie odkrówki, która biega po łączce. Żółtka. Bardzo często to żółtka. Co jeszcze? Sport. Systematycznie co jakiś czas. Poza tym uczę się. Słuchaj, kiedyś miałem wydarzenie w życiu. Tir mi zajechał drogę, taki wiesz, te 30-tonowce, co asfalt rozwożą. Miałem bezpośrednie starcie z jego kołem. Tu, na wprost, z tym kołem. Licznik zatrzymany na 130. Bo gość sobie stanął i właśnie wjeżdżał do domu i mi zatkał całą drogę. Pas na środku wydzielony, a rów taki, że nie było gdzie uciekać. Ja dojeżdżam, on nagle on się po prostu zgiął i nagle mi zostawił. Nawet nie myślałem, że mogę umrzeć. Samochód wyglądał tak, że nie było szans przeżycia. Nawet tylna klapa, to był stary Passat, była pogięta. Mój fotel pod podbitką. Koło, tu gdzie normalnie są nogi. Więc ja powiedziałem, panie, ty mnie do czegoś chyba trzymasz, nie? No już wiem do czego. Właśnie, żeby to przekazywać. I powiem ci, że trzeba się uczyć. Ludzie wszyscy po śmierci klinicznej, ja nie musiałem mieć śmierci klinicznej i robię to, co wszyscy ludzie po śmierci klinicznej. Nieważne, czy to jest Żyd, muzułmanin czy chrześcijanin. Robią dwie rzeczy. Uczą się i pomagają im. I ja zacząłem to robić. Kochani, trzeba się uczyć. Ja mam 64 lata. Zacząłem się rok temu uczyć angielskiego i teraz wchodzi mi lepiej niż jak miałem na studiach czy w liceum. Ale ja wtedy miałem, jak zaczynałem, słuchaj, mając 50 lat, ja czytałem 5 razy i nie pamiętałem. Myślałem, że to już jest starość. Poziom witaminy D23. Nie dajcie sobie wmówić, że 100 to jest toksyczne. To jest dopiero pierwszy etap. Drugi to jest 200. I powyżej 200 zobaczycie, jak intelektualnym Maybachem się jeździ. Pamiętasz, czytasz, nazwiska, które mi nigdy nie wchodziły, wchodzą. Procesy metaboliczne. I książek rośnie. Ja czytam je, ale sterta rośnie. Polecam wam parę ciekawych książek. My, Polacy, powinniśmy przeczytać Słowiańscy królowie Lechii, Janusz Bieszk. Polowanie na generała Henryka Nicponia. Świetna książka, ale to jest 5 tomów. Wojna o pieniądz. Ty też się do tego zbierasz. Jest to bardzo ważna książka. Ja myślałem, że tylko 2 prezydentów Stanów Zjednoczonych zabito. Teraz mieliśmy sytuację, że 3 chciano zabić. Trzymam ręce za Trumpa 2 rękami. Jak on przejdzie, to wiadomo, że będzie spokój. Zobaczcie, jak on był, nie było żadnych konfliktów. Wyciszył wszystko. A taki Obama dostał pokojową nagrodę i wywołał kilka wojen, nie? A wiesz, że w 1933 Hitler był nominowany do Nobla? Był człowiekiem Newsweeka. A sami wiemy, co zrobił. Trump był chyba jednym, tak? Prezydentem, który nie zginął? Nie wywołał żadnej wojny. Tak. To był jedyny. Lincoln, który nie chciał się dać bankowi centralnemu po drugich wyborach, chyba 5 dni, i zginął w dziwnych okolicznościach. Jakiś aktor. A pamiętasz Narutowicza? Piłsudskiemu nie pasował. Wygrał, nie zdążyli go zaprzysiąc i już też w zachęcie ktoś, artysta go ustrzelił. Te same czynniki pociągają za macki. One chcą, żeby u nas nie było dobrze. My jesteśmy, zwróć uwagę, w miejscu, gdzie się przecinają płyty tektoniczne. Mamy wszystkie bogactwa naturalne. Gdybyśmy sięgnęli do geotermii, możemy przez 1500 lat dawać energię
niemal darmową w całej Europie. I by tyle jej było. Geotermia. No, jeden ojciec dyrektor wykorzystał to, prawda? I można cały Toruń ogrzać. I tu jest cześć i chwała za to, że potrafił pokazać, Polska ma najlepsze warunki geotermalne z całej Europy. Niemcy nie mają, a robią. Tak. No Krzysztof tylko o tym wspomina. Więc jak Krzysztofa tylko promuje, gdzie mogę, kiedy mogę. Chyba możemy o tym mówić, nie? Możemy. Oczywiście nagrywaliśmy z panem Krzysztofem. To tak. Ja też tą organizację starałem się pokazać. Hubert. I co robię? No jak widzisz, to robię. Bardzo dobrze. W takim razie ta sytuacja z tym Passatem, ładnie to porównałeś, bo w Passacie się zaczęło, a mówisz intelektualny Maybach w tym momencie. Tak, bo zacząłem się uczyć i dawać ludziom pomoc. Tak jak powiedziałem, przy tej żywności nie ma możliwości bez suplementacji być zdrowym. Musimy szukać maksymalnie dobrej żywności. Zapomnijmy, że w hipermarkecie jest żywność. Do hipermarketu możecie iść po papier toaletowy, proszek do prania, chusteczki do nosa. Jak zobaczycie żywność, a tam jest taka malucinka półeczka, zdrowa żywność, ekologiczna żywność. To co to jest ta reszta? Włączcie myślenie. Ja chcę tylko, żeby ludzie myśleli. To wtedy ja miałbym mniej roboty. Mnie jest bardzo przykro, że ja nie mogę pomóc wszystkim, ale to jest fizyczna niemożliwość. Po to nagrywamy, żeby ludzie sami nieśli sobie pomoc. I po więcej wiedzy zapraszamy na kanał Hubert Czerniak TV. Dokładnie. Hubert Czerniak, włączamy myślenie. Dokładnie tak. Dziękuję za wizytę u mnie. Było mi miło. Wielka przyjemność z mojej strony. Moje też. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!